Witam Was, nazywam się Wojtek Biliński, pełnię rolę Head of Studio w firmie Tato Multimedia i zajmuję się generalnie prowadzeniem produkcji i prowadzeniem studia. Nazywam się Krzysztof Siewiorek, jestem głównym programistą w projekcie Steelrats. Michał Azarewicz, PR Marketing Manager w Tato Multimedia. Jest dla nas przede wszystkim grą, która jest pewną kontynuacją gier, które zawsze realizowaliśmy, czyli gier akcji, gier zręcznościowych. Na pewno otwieramy nowe drzwi, bo jest to mocno eksperymentalny gameplay. Wykorzystujemy dużo mechanik znanych już graczom z tego typu gatunków, ale fakt, że łączymy motocykl fizyczny z bardzo złożoną walką z wrogami i de facto walczymy z tymi wrogami, wykorzystując fizyczny pojazd, jest na pewno czymś zupełnie nowym. Robimy dużo rzeczy, których do tej pory nigdy nikt nie robił de facto. I to było pierwsze wyzwanie. Tak naprawdę nikt nigdy nie robił gry platformowej, który byłby jakiś pojazd, który byłby jakby główną postacią, bo to jest de facto nasza postać w grze. W dodatku ten motocykl jest w pełni fizyczny. To nie ma ani krzty animacji, która gdzieś tam pod spodem się włącza i udaje rzeczy. To wszystko jest na pełnej fizyce. Chcemy zafundować odrobinę twistu muzycznego, jeśli chodzi o Steelraty. Zaprosiliśmy do współpracy zespół The 5678. To jest kapela, która chyba najbardziej jest znana z występu u Quentina Tarantino w pierwszej części Kill Billa. To są takie małe Japonki, które na boso grają rock'n'rolla i można je zobaczyć w tej scenie w knajpie, gdzie jest taka bardzo duża zadyma z panną młodą. Zaprosiliśmy dziewczyny do współpracy, poopowiadaliśmy trochę o projekcie i one zgodziły się stworzyć dla nas kawałek, którego tytuł to Hoovering. I to jest kawałek, który będziemy wykorzystywać w naszym trailerze. Będzie podkładem muzycznym dla trailera i jednocześnie będzie go na pewno można usłyszeć w czasie gry. Cały level design, cała konstrukcja świata owinięta jest wokół umiejętności głównego bohatera. No tutaj głównym bohaterem jest motocykl. Ten motocykl może się poruszać w górę, nie tylko jakby w prawo i w lewo, czyli co jest w miarę naturalne dla pojazdu takiego, tylko może też jeździć w górę po prostu po pionowych ścianach lub w dół, więc otwiera nam to szereg możliwości do ciekawej konstrukcji świata no i przede wszystkim to, co najważniejsze dla graczy, do super eksploracji, bo to jest też ważnym elementem. Nasz motocykl generalnie jest bardzo szybki i zwinny. Zwykle to jest prędkość około 75 na godzinę, więc powiedzmy, że przebrnięcie przez jeden ekran to jest tam około 1,3-1,5 sekundy. W związku z tym takie wciśnięcie pełnego gazu i odjechanie powoduje, że nagle stawiamy cały świat za sobą. To było dla nas też nie lada wyzwanie, żeby jakoś zmusić tego gracza, żeby nie pędził tak strasznie przez całą tą mapę, jakoś zmusić go do tego, żeby czasami właśnie zatrzymał, zastanowił nad tym, co chce zrobić. Dlatego też staramy się budować w ten sposób levele i projektować przeciwników, żeby albo nadążały za tym, co gracz robi, albo powodowały, że ten gracz będzie zmuszany do właśnie zatrzymania się na chwilę i spowolnienia tej rozgrywki. Tutaj idziemy w przygodę, tu idziemy w fabułę, tu idziemy w bardzo zaawansowany gameplay w sensie różnych, naprawdę wielu możliwości, bo i walka, i jazda, i nabijanie punktów, ale jednocześnie i warstwa fabularna. Pokazujemy opowieść grupy, o grupie i na tym się skupiamy. Każda postać jest oczywiście inna, każda postać będzie miała swój background jakiś gotowy, fabularny, ale my bardzo mocno naciskamy na to, że oni są zespołem, są grupą, są gangiem, więc opowieść toczy się wokół grupy, a nie wokół jednej konkretnej osoby. Już na sesjach mock-upowych prosiliśmy naszego kierowcę o to, żeby wykonywał tę ewolucję. Czasami okazywało się zresztą, że przerastało to jego możliwości, mimo tego, że aktor był profesjonalistą i miał jakieś dokumenty, jakiś Super League i tak dalej. Ale w tym momencie dużo już musimy jakby wyjść poza zakres tego, co nagraliśmy
i posiłkować się zarówno jakimiś filmami na YouTubie, jak i własnymi animacjami, własnymi jakby próbami wyobrażenia sobie, jak dana ewolucja może wyglądać. No i dopasowywania tego do naszych możliwości, bo jednak nie zawsze to, co dzieje się w prawdziwym świecie, ma odzwierciedlenie w grze 1:1. Czasami musimy nagiąć taką rzeczywistość, żeby to było ciekawsze albo bardziej kolorowe w grze, bo inaczej po prostu jest nudne. My tych trybów nie będziemy tak w sposób tradycyjny prezentować, że w menu mamy do wyboru kilka game modów tak zwanych, tylko raczej gracz będzie sobie konstruował ten gameplay po swojemu. W danej lokacji może tak naprawdę wykonywać główną misję, a może równie dobrze rozejrzeć się za pobocznymi misjami. Taką poboczną misją może być na przykład jakiś tam ustalony wyścig z jakiegoś jednego punktu miasta do innego punktu miasta. No i do tego leaderboard, do tego porównanie się z innymi graczami wynikające właśnie z leaderboarda lub grać po prostu z drugim graczem w trybie co-op, który może w każdym momencie się dołączyć no i mogą wtedy się wspomagać nawzajem w pokonywaniu misji lub po prostu się ścigać między sobą. To jest trochę taki emergent gameplay, co na pewno jest dosyć nietypowe dla gier side-scrollerowych. Są oczywiście takie gry, to też jest znany element i bardzo fajny. Natomiast nie ma ich wiele i tutaj liczymy na to, że to będzie naprawdę coś wyjątkowego, bo w świecie side-scrollerowym dajemy naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Mamy piękną prezentację bohatera, jednocześnie mnóstwo możliwości. Bo ja na przykład bardzo chciałbym zobaczyć cosplaye postaci. I koniecznie muszą mieć motocykl. No i koniecznie muszą mieć motocykl, zdecydowanie.